Siemanko, kolejny odcinek z konstrukcji. Dzisiaj zajmiemy się przygotowywaniem niesymetrycznych łuków, fal, tak jak to widać na tym elemencie. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to zrobić, to zapraszam Was do oglądania. Dodatkowym narzędziem, które dołącza do podstawowego zestawu, który pokazywałem na poprzednim odcinku, jest taka giętka miara. Ma ona podziałkę na centymetry. Można ją dowolnie formować. No i bardzo to usprawnia właśnie tworzenie niesymetrycznych łuków, tak żeby schodziły one się później przy szyciu i wszystko nam się zgadzało. No i teraz właśnie najważniejszym elementem tworzenia takich łuków jest to, aby one były identyczne wymiarowo. Czyli jeśli dany łuk ma mieć 50 cm, no to ten drugi, mimo innych krzywizn, także musi mieć 50 cm. Dzięki temu przy szyciu nam się wszystko zejdzie, no a te łuki połączą się mimo właśnie innych kształtów. Ponownie Bristol, wyznaczę linię i teraz jakąś poniżej drugą. Teraz wykonam dwa różne łuki, właśnie zaczynając od tego punktu, kończąc na tym. I tak samo z drugiej strony kolejna jakaś krzywizna, fala, tylko niesymetryczna do tej pierwszej. Od tego punktu staram się, aby linijka zaczynała się od zera. Następnie formuję jakąś krzywiznę. W tym początkowym punkcie mamy 0, później formujemy jakąś falę i staramy ją się tak uformować, żebyśmy także otrzymywali pełne centymetry, ponieważ łatwiej po prostu się pracuje na tym. Nie zawsze się da, no ale jeśli można, no to warto. Możemy teraz dowolnie tym pracować, żeby sobie troszkę właśnie dopasować te wymiary. Jeśli mamy pełne, to odrysowuję teraz kształt. Zapisuję, że tu było 43. Prostuję teraz znowu miarę. No i właśnie wyznaczam kolejny łuk, tak żeby nie było identycznie. Mogę jeszcze go trochę podformować, żeby był bardziej kształtny. Tutaj na 0. I tu na 43. Także jeśli nam pasują te łuki, no to odrysowuję. No i teraz będziemy to wycinać z materiału i przeszyjemy, żeby potwierdzić, że to się wszystko schodzi na podstawie właśnie samych wymiarów. Tak wyglądają wycięte. Jak widać, krzywizny są inne, te elementy nie są symetryczne, także właśnie zależy od długości samych tych krzywizn, czy one zejdą nam się przy szyciu. Wycinam więc tkaniny, no i przeszyjemy. Teraz odrysowując elementy, trzeba też zwrócić uwagę, żebyśmy nie cięli je w taki sposób, ponieważ każda tkanina minimalnie będzie nam pracowała w którąś ze stron. No i będzie tak, że ten element jest cięty wzdłuż tkaniny i on będzie bardziej stabilny, a ten w poprzek albo jakoś pod kątem i może nam się lekko rozciągnąć przy szyciu. No i później może nam nie schodzić się wymiarowo, także trzeba wziąć to pod uwagę przy odrysowywaniu. Przechodzimy więc do szycia.
Taka jeszcze mała informacja, obojętnie czy to robimy ze skaju, sztucznej skóry, z tkaniny tapicerskiej czy z innych tkanin, no to nie polecam jednak tego szpilkować, jakkolwiek łączyć, ponieważ jeśli te długości są odpowiednio zrobione, no to przy szyciu nam się to wszystko zejdzie, a ewentualne właśnie szpilkowanie może nam tylko utrudnić samo szycie. Zaczynamy szycie, składamy róg do rogu, mały rygiel na początku. No i całe to szycie bazuje na dokładaniu krawędzi do krawędzi. Tak szyjemy powoli, po kawałku, tak żeby nam się to ładnie zeszło. Możemy teraz jeszcze sprawdzić przed końcem, jak nam się to schodzi. Tak to wygląda u góry. Zaczęte było na równo. A tak wygląda po drugiej stronie. Trzeba też właśnie zwracać uwagę, żeby ten zapas na szef, który był uwzględniony, te elementy kończyły się właśnie tam, gdzie przebiega szef. Dzięki temu będziemy mieli równo tak jak tutaj, bo jeśli zaczniemy szyć niżej, no to powstanie nam taka nierówność właśnie na jednym z końców. Będzie tutaj taki uskok, więc te elementy krawędziowe niekoniecznie muszą się ostatecznie schodzić. Ważne, żeby tutaj na tej wysokości, gdzie idzie szef, te części schodziły się krawędziami górnymi. Tak jak jest tutaj. I otrzymujemy takie niesymetryczne przeszycie. Na dzisiaj to by było już wszystko. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, komentarz o zasięgu i trzymajcie się. Cześć!